Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Bong, a dzisiaj chciałbym wam zaprezentować najnowsze dziecko od Elementar C, czyli model Night Runner. Zapraszam do oglądania. Na wstępie chciałbym podziękować firmie Artful Dodgers za udostępnienie mi tego modelu, dzięki czemu mogę wam go pokazać w formie filmowej. A teraz przechodząc już bezpośrednio do samego modelu Night Runner, to jest to, jak widzicie, model współczesnego pick-upa Double Cab, czyli z podwójną kabiną. Mówię współczesnego pick-upa, ponieważ karoseria nie posiada licencji, więc nie mogę oficjalnie powiedzieć, że jest to model współczesnej Toyoty Tacomy. Jeżeli chodzi o sam wybór karoserii, to mi się osobiście podoba, że decydują się na karoserię, która nie jest bardzo popularna, że nie jest to kolejna wariacja na temat Jeepa czy Land Cruisera, więc to mi się podoba. A jeżeli chodzi o samo nazewnictwo, model nazywa się Night Runner. Ja w pierwszej chwili pomyślałem, kiedy usłyszałem tę nazwę, że chodzi tutaj o takiego nocnego stwora od nocy, ale nic bardziej mylnego. Chodzi tutaj o Knighta, czyli rycerza. Night Runner, nazwa wywodzi się od Knight Customs, czyli firmy, która projektuje i produkuje dodatki do modeli przeprawowych, ponieważ ta karoseria została zaprojektowana i stworzona w kolaboracji właśnie z Jamesem Knightem. No i to też bardzo mi się podoba, że takie kolaboracje, czy też właśnie tego typu współpraca się nawiązuje pomiędzy firmami i mógł zaprojektować James te karoserie dla marki Elementar C. A jeżeli chodzi o drugi człon nazwy, czyli ten Runner, ja sobie tak kojarzę, bo pierwszy model, który Element wypuścił w wersji gotowej do jazdy z niezależnym zawieszeniem IFS, nazywał się Trail Runner. Runner sugeruje coś, co jest szybsze albo szybkie, bo biega. No i niezależne zawieszenie kojarzy mi się jednak z szybszymi pojazdami niż tymi najwolniejszymi terenówkami. No i tutaj też mamy Night Runnera, no i mamy niezależne zawieszenie z przodu, czyli tak zwany IFS, Independent Front Suspension. I tak bym sobie tłumaczył te dwa człony nazwy tego modelu. Jeżeli chodzi o samą karoserię, to jest ona dwuczęściowa, czyli paka jest osobno od kabiny. To jest bardzo fajne rozwiązanie, bo jeżeli zechcemy sobie ten model przerobić trochę na własny pomysł, na przykład zastosować inną zabudowę z tyłu, na przykład zrobić z niego takiego wyprawowego kampera, albo zrobić jakiś taki samochód użytkowy, nie wiem, z jakimś podnośnikiem, wzwyżką czy czymś takim z tyłu, no to będzie to po prostu łatwe do wykonania, a pakę możemy wykorzystać na przykład do zrobienia sobie przyczepki do naszego modelu, jeżeli taka fantazja nas znajdzie. To, co mi się również podoba, to fakt, że szyby są przezroczyste, dzięki czemu łatwiej będzie zainstalować jakieś wnętrze i uczynić ten model jeszcze bardziej zdetalizowanym i realistycznym. Często producenci, kiedy robią te karoserie do modeli RTR, czyli gotowych do jazdy, po prostu malują od środka całość kolorem, bo tak jest po prostu najłatwiej i później tylko przyklejają czarne naklejki tam, gdzie powinny być szyby. Tutaj Element zdecydował się na to trochę bardziej skomplikowane, ale na pewno przyjemniejsze w odbiorze rozwiązanie, co mi się również podoba. Jeżeli chodzi o samą pakę, to nie jest ona zupełnie płaska, ma ona odrobinę głębi, ale nie jest to może tak głęboki bagażnik, jakbym sobie chciał to wyobrażać. Aczkolwiek jestem pewien, że pojawią się pliki, gdzie będziemy mogli sobie tutaj właśnie dołożyć o pełnej głębokości pakę, co nam ułatwi naładowanie tu rzeczy, tak jak je chcielibyśmy wozić na naszym pick-upie. Model posiada dużo detali z twardego plastiku i tak patrząc od przodu mamy twardy zderzak, mamy grill, mamy snorkel, wycieraczki, lusterka, mamy klamki, zderzak z tyłu i wydech, więc no i oczywiście progi, więc jest sporo tych dodatków do Lexanowej karoserii. Tak jak już wspomniałem wcześniej, Elementar C nie zdecydował się na wykupienie licencji od Toyoty na karoserię, aczkolwiek poszli trochę inną drogą i pojawia się dużo licencjonowanych elementów, które znajdują się na karoserii. I tak na przykład oba zderzaki, przedni i tylny, to są zderzaki licencjonowane przez Demelo. Jeżeli chodzi o wydech, jest to wydech licencjonowany przez Magnaflow. Jeżeli chodzi o sam wydech, no to bardzo fajnie, że on tu się pojawia i ta rura nam dynda za tylnym kołem, aczkolwiek szkoda, że nie zdecydowali się na wykonanie otworów wydechu. Wtedy wyglądałby jeszcze bardziej realistycznie. No ale z drugiej strony zrobienie tutaj dziurki to chyba najprostsza modyfikacja i każdy, nawet początkujący modelarz sobie z nią poradzi. Kolejny licencjonowany element to jest bagażnik wraz z namiotem od Frontrunner.
Sam bagażnik wykonany jest z trochę takiego bardziej miękkiego plastiku niż reszta modelu i co ciekawe jest on pusty w środku. Oczywiście można by narzekać, że jest to nierealistyczne, ale z drugiej strony przez to ten bagażnik nie podnosi nam środka ciężkości, kiedy zamontujemy go na modelu i model nie będzie taki wywrotny, jakbyśmy chcieli tu naładować naprawdę sporo rzeczy, więc ma to pozytywny wpływ, a właściwie nie ma negatywnego wpływu na jego właściwości terenowe. Sam bagażnik montujemy na 4 spinki, więc bardzo łatwo możemy go założyć bądź zdjąć. Kolejny licencjonowany element to są opony General Grabber. Jeżeli chodzi o sam dobór kół i opon, to również jest ciekawa sprawa. Element RC zdecydowało się na felgi o średnicy 1,55 cala. To jest rozmiar, który był rezerwowany zawsze dla tych najbardziej realistycznych modeli. W większości przeprawówek znajdziemy jednak felgi większe o rozmiarze 1,9 cala. No ale i same opony są nieduże, bo one mają jedynie 3,85 cala, co oznacza mniej więcej 97 mm, więc są tu naprawdę nieduże kółka. Aczkolwiek uważam, że te właśnie nieduże koła bardzo dobrze pasują do takiego fabrycznego wyglądu, można powiedzieć, tego pick-upa. W bardzo wielu modelach właśnie gotowych do jazdy producenci decydują się na włożenie większych kół. No, to w oczywisty sposób sprawia, że te modele są sprawniejsze w terenie, mogą łatwiej pokonywać większe przeszkody, a osoby kupujące taki gotowy do jazdy model, czy też osoby początkujące, bardzo im na początku zależy, żeby ten model wjeżdżał po wszystkim, bo ja też tą drogą przyszedłem, że na początku chciałem, żeby ten model jeździł po pionowych ścianach, a później jednak zacząłem sobie trochę utrudniać i iść może trochę bardziej w stronę realistyki. No i tutaj właśnie ten fabryczny wygląd te koła zapewniają. No i model ta Toyota, czy też nie Toyota, nie wygląda jak jakiś delikatny monster truck, czy też samochód stworzony do jazdy po Islandii, bo na tym takich wielkich baloniastych kołach jeżdżą. Więc fajny wybór, może nieoczywisty, ale podoba mi się takie podejście, można powiedzieć, kompleksowe elementy do tego tematu, że zdecydowali się zrobić ładną, realistyczną karoserię i dopasowali koła, które po prostu tutaj pasują. Wspominałem, że nazwa Night Runner wywodzi się od Night Customs, które projektowało tę karoserię. Tak jak już również wspominałem, Night Customs projektuje do druku 3D dodatki do karoserii. No i do tego modelu już przygotowali bardzo dużo przeróżnych dodatków, które możecie sobie kupić, wydrukować i uzupełnić, czy też zmodyfikować wygląd tego pick-upa. Jednym z nich jest na przykład grill, który możecie sobie tutaj wpasować wraz z kloszami do świateł. No i to jest ciekawa sprawa, która mi się bardzo podoba. W większości modeli gotowych do jazdy światła zaznaczone są jako naklejki na karoserii, ale jeżeli zechcecie sobie zamontować oświetlenie, no to macie dwie opcje. Albo wycinacie ten fragment karoserii, gdzie była naklejka i montujecie tutaj osobną soczewkę z kloszem, albo po prostu w jakiś sposób pozbywacie się farby z Lexanu, żeby przywrócić tę przezroczystość. A tutaj element przygotował nam karoserię w taki sposób, że tam gdzie mają być światła, zobaczcie sobie, o może tak, tam gdzie mają być światła, karoseria jest już przeźroczysta, więc wystarczy zdjąć naklejki i już możemy montować klosze i instalować diody. To mi się szalenie podoba, rozwiązanie jest teoretycznie bardzo proste, ale chyba nie spotkałem go wcześniej, przynajmniej ja osobiście go nigdy wcześniej nie spotkałem. A jeżeli chodzi o same światła, to w zderzaku mamy już dwie diodki białe o chłodnym świetle zainstalowane. Więc jeżeli będziemy chcieli uzupełnić sobie i zrobić kompletne oświetlenie, to będzie to relatywnie łatwe w tym przypadku. O samej karoserii powiedziałem już wam nieco, no bo jest to jakby najbardziej rzucający się w oczy element modelu w naturalny sposób. A jeżeli chodzi o to, co mamy pod spodem, to element zdecydował się tutaj na rozstaw osi 325 mm. Jest to nieco dłuższy rozstaw niż ten, który widzimy w większości modeli przeprawowych, bo takim najbardziej popularnym standardem, myślę, że spopularyzowanym przez Axiala, było 313 mm. Tutaj jest nieco więcej, ale to nie była przypadkowa decyzja. W ten sposób ta Toyota ma zachowane bardzo dobrze proporcje i ta karoseria po prostu wygląda, nie jest jakaś przerysowana, nie jest karykaturalna, wygląda naprawdę zgrabnie i proporcjonalnie, więc cieszę się, że zdecydowali się na taki ruch i nie tworzyli jakiegoś dziwnie skróconego tworu, tylko postanowili zrobić dłuższe podwozie, ale wyglądające przez to realistyczniej. Tak jak już wspomniałem na początku, zastosowane jest niezależne przednie zawieszenie, czyli IFS. Ono jest już znane z poprzednich modeli Elementa. Amortyzatory standardowo są w aluminiowych obudowach,
pracują bardzo przyjemnie. Ja już dwa elementy miałem, a właściwie mam i zawsze te amortyzatory pracują naprawdę przyjemnie, jednak Associated Electrics ma bardzo duże doświadczenie w robieniu modeli zdalnie sterowanych, bardzo duże sukcesy w dziedzinie modeli wyścigowych, no i to na amortyzatorach w tym modelu naprawdę widać. Sercem każdego modelu Elementa jest przekładnia StealthX. Ona jest o tyle ciekawa, że umożliwia zrobienie overdrive'a w ramach zmiany zębatek, które w środku tej przekładni się znajdują. Jeżeli nie wiecie, co to jest overdrive, to odsyłam was do filmiku, którego linka macie tutaj na górze. A w skrócie powiem, że chodzi o to, że przednie koła kręcą się trochę szybciej od tylnych. To ma szereg korzyści w trakcie jazdy modelem. Elektronika, mamy oczywiście szczotkowy, podstawowy silnik Ready, do tego wodoodporny regulator. A jeżeli chodzi o serwo, mamy również serwo brandowane przez Ready. Jest to serwo 15 kg. No i to jest całkiem przyjemne zaskoczenie, bo często w tych modelach w wersji gotowej do jazdy producent wkłada jakieś najtańsze serwo, jakie da się znaleźć, często poniżej 10 kg. I jest ono niewystarczająco silne do modelu przeprawowego. W tym przypadku to 15-kg serwo naprawdę daje sobie radę w niezły sposób i nie wymaga jakiejś takiej natychmiastowej wymiany, więc wydaje mi się, że jest to fajny kompromis pomiędzy ceną po prostu a osiągami. I chciałbym, żeby więcej producentów szło tą drogą, żeby jednak ta elektronika w modelach gotowych do jazdy była trochę lepsza niż najtańsza, żeby po prostu to nie było tak, że elektronika w modelu jest po to, żeby dało się go uruchomić po wyjęciu prosto z pudełka, ale żeby naprawdę umożliwiała w miarę przyjemną jazdę. Wiadomo, że czasem będziemy chcieli sobie to ulepszać, upgrade'ować, czy jakbyśmy tego nie nazywali, no ale nie powinno być to koniecznością, nie powinno być tak, że serwo nie umożliwia nam pełnej zabawy i z pełnej radości skorzystania z modelu i myślę, że w tym przypadku będzie się ono sprawdzało, bo widziałem, jak to serwo działa po prostu w modelu Trail Runner i tam naprawdę dawało radę. Jeszcze jednym takim sympatycznym akcentem, który Element wprowadził do wszystkich swoich modeli od samego początku marki, to fakt, że w środku kartonu zawsze znajdziemy jakąś niespodziankę i tak również jest w tym przypadku. Tym razem środek kartonu wygląda jak wnętrze takiego kontenera. Ja sobie wyobrażam, że gdyby ten model był zrzucony z helikoptera gdzieś w środek dżungli, to właśnie z takiego kontenera by wyjechał. Być może jest to efekt za dużej liczby filmów klasy B albo raczej Z, które oglądam, ale podoba mi się to. Fajnie, że Element konsekwentnie te wnętrza kartonów nam zagospodarowuje w ten sposób. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o sam model i jego prezentację. Ja tak jak już wspominałem, bardzo mi się podoba to podejście do uczynienia tego modelu mocno realistycznym. Podoba mi się dopracowanie detali na karoserii. Oczywiście możemy narzekać, że nie ma nadkoli, że brakuje wnętrza, ale umówmy się, że każdy ten kolejny element widnowałby cenę modelu, a w tym momencie jest to najdroższy model w gamie Elementar C, bo kosztuje on $429. Ale wydaje mi się, że został on rozsądnie skomponowany, podoba mi się to i osobiście nie mogę się doczekać, aż pójdę nim w weekend pojeździć. No i teraz w zależności od tego, kiedy ten filmik oglądacie, w weekend czy za parę dni zobaczycie tutaj kartę, czy też linka do filmu z jazdy tym modelem, a jeżeli oglądacie go trochę bardziej w przyszłości, to ona już tutaj jest i zachęcam was też do obejrzenia filmiku z jazdy. Więc dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego filmu. To już wszystko, o czym chciałem wam opowiedzieć. Trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi i do zobaczenia. Wasz Bąk.